Oto prawdziwa historia o ukraińskim ludobójstwie na Polakach. Staniesz się świadkiem przerażających zbrodni. Mordowali Polaków na setki sposobów. Zrozumiesz, do czego prowadzi nienawiść i jakich błędów należy unikać. Sąsiedzi. Ostatni świadkowie ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Preludium. Braterski naród nie morduje dzieci, nie rozstrzeliwuje cywilów, nie gwałci kobiet, nie rani osób starszych i nie niszczy domów drugiego braterskiego narodu. Do barbarzyństwa wobec bezbronnych ludzi nie uciekają się nawet najbardziej zajadli wrogowie. Lata 2016-2024. Lwów i Kijów. Bandera to idea wolnej, suwerennej i silnej Ukrainy. Kim są bohaterowie Ukrainy, których nazwiska nie schodzą z ust milionów Ukraińców? Stepan Bandera i Roman Szuchewycz to ukraińscy zbrodniarze. Pierwszy z nich przewodził organizacji ukraińskich nacjonalistów OUN-B, drugi podległej OUN, Ukraińskiej Powstańczej Armii. Zasłynęli z inicjacji i przeprowadzenia najokrutniejszego ludobójstwa w dziejach ludzkości. Wolna Ukraina będzie wtedy, jak oni wszystkich Polaków wymordują. Najczęściej korzystali z własnych narzędzi, siekiery, topory i tak dalej, a tylko do uciekających strzelali. Tego nie było nawet w starożytności. Ruski karabin i na tym sztylecie dziecko dwuletnie. To on widział. Siedemdziesiąt osób porąbane, ani jedna osoba nie była zastrzelona. Tylko wszystko siekierami, motykami, kusami, piło rżnięte. Tak na wpół. Ukraińskie ludobójstwo na Polakach w latach 1943–1947 nigdy nie miałoby miejsca, gdyby ziarna nienawiści zasiane przez Banderę i Szuchewycza nie padły na podatny grunt. A gleba była żyzna. Ukraińskie ludobójstwo na Polakach nie wydarzyło się tylko w wieku XX, ale także w wieku XVII, w wieku XVIII i kilkukrotnie w wieku XX. Ale co jest najbardziej przerażające, to to, że na tej krzywdzie ludzkiej, na krzywdzie Polaków, Żydów i Rosjan budowana jest współczesna Ukraina.
Świadkowie ludobójstwa nie będą żyli wiecznie, a wraz z nimi ich wspomnienia. Minęło około 80 lat od tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej i po II wojnie światowej. Jest to ostatni moment, by uwiecznić to, co widzieli naoczni świadkowie ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Ich wspomnienia są testamentem dla nas, Polaków i Ukraińców, ale także przestrogą przed zbrodnią banderyzmu, który szerzy się za naszą wschodnią granicą. Rok 1652. Batoh. Zabijano tedy niektórych od razu, niektórych powoli podług upodobania i fantazji morderców. Wielu nadstawiało swe gardła pod ostrzejszy miecz, aby nie cierpieć dłużej. Inni znowu na kształt zwierząt rzezani, siekani i rąbani. To opis sarmackiego Katynia, rzezi pod Batochem zorganizowanej przez Bogdana Chmielnickiego. Kozacy zaporowscy i Tatarzy nogajscy na polecenie bohatera Ukrainy mordują kilka tysięcy bezbronnych polskich jeńców. To jeden z wielu sukcesów Chmielnickiego, który na Ukrainie uczynił go bohaterem. Rok 1657. Janów Poleski. Przez Wileńszczyznę przechodzi Pożoga. Do Janowa Poleskiego wdziera się kozacka horda. Przerażeni Polacy kryją się przed nieprzyjaciółmi. Wiedzą, czego mogą się po nich spodziewać. Kozacy schwytali polskiego duchownego ojca Andrzeja Bobole, zdarli z niego habit i bili go skórzanymi biczami. Półnagiego zawlekli pod płot. Tam wybili mu zęby, wyrwali paznokcie i zdarli skórę z ręki. Na głowę włożyli mu koronę cierniową uplecioną ze świeżych gałęzi wierzbowych. Okręconego sznurem przywiązali do koni i powlekli do rzeźni miejskiej. Tam położyli go na stole i przypalali ogniem. Na wyciętą w formie ornatu skórę na plecach nasypali sieczkę. Potem odcięli mu nos i wargi, wykłuli oko, wycięli język. Powieszonego do góry nogami dobili cięciem szabli. Rok 1768. Ukraina prawobrzeżna. Straszno widzieć, jak siekiera odrąbuje głowę starca, co się nie broni, a modli tylko. Jak kosa porze brzemienną niewiastę. Okropnie patrzeć na całą rodzinę zaskoczoną nagłą, widzianą śmiercią. Na rozpacz matki, kiedy w jej oczach głowy niemowląt rozbijają o ścianę albo noszą na pikach. Otóż ja na to wszystko patrzyłem. Rzeź była. Iwan Gonta i Maksym Żeleźniak przygotowują powstanie przeciw Polakom i Żydom, zwane Koliszczyzną. Dziesiątki tysięcy podburzonych Ukraińców sięga po kosy, noże i widły. W jednym z kościołów Ukraińcy zwani hajdamakami na jednej belce wieszają zakonnika, Żyda i psa, przytwierdzając napis Lach, Żyd i Sobaka. Wse wira odnaka. To znaczy Polak, Żyd i pies to jedna wiara. Nie mają litości. Powstanie trwa zaledwie 2 miesiące. Liczba ofiar Koliszczyzny szacuje się od 100 do 200 tysięcy zamordowanych. Jednego dnia w czasie tzw. rzezi humańskiej ginie 20 tysięcy osób. Ten fanatyzm Ukraińcy ubierają w ludowe szaty i folklor. Na cześć kozaków i hajdamaków organizowane są marsze, rekonstrukcje, a ich przywódcom stawiane są pomniki. W ten sposób tworzy się miraż przyjaznej ukraińskiej tradycji. Każdy naród ma pewne swoje cechy. My przynosimy z tą kulturą wyssaną ze społeczeństwa. Kiedy stajemy się zwierzęciem społecznym, nabywamy pewnych cech, a może i w genach,
coś przenosimy w tej literaturze, której się uczymy. Taras Szewczenko napisał poemat Hajdamaki, kiedy to podczas koliszczyzny w mieście Bar kozak Gonta, który był pułkownikiem kozackim, służył Polsce, miał żonę katoliczkę, czyli Polkę, i on bierze nóż i rżnie tą swoją żonę, następnie zarzyna tych swoich 2 synów, bo to syny Laszki. I to jest główny poemat ukraiński, na którym wychowuje się. To jak ten młody człowiek ma się później zachowywać? Skoro on się w dzieciństwie nauczył, że zarezać lacha nożem, to jest piękna sprawa. A księża grekokatoliccy mówili: Bóg ci odpuści, bo to nie grzech, to zasługa dla narodu ukraińskiego, jak zarżniesz lacha. Lata 1918-1919. Małopolska Wschodnia. Gdy po I wojnie światowej i 123 latach niewoli państwo polskie wraca na mapy świata, cios w plecy Rzeczpospolitej ponownie zadają Ukraińcy. Główną areną konfliktu jest Lwów, kolebka polskiej kultury, w znacznej większości zamieszkiwany przez Polaków. Ukraińcy stanowią tam zaledwie 10% ludności. Ukraińcy przyszli do domu mojego męża, do rodziców. Wyszła matka, Melania, z tym małym dzieckiem. I oni powiedzieli tak: od małego zaczniemy. I chcieli wziąć go za nogi i rozbić mu głowę o drzwi. I jeden z Ukraińców powiedział: zostaw tego małego. I w ten sposób się on uratował. Historia Władysława Simoniego rozegrała się w Strzeliskach Nowych pod Lwowem. Ukraińcy stosowali hajdamackie metody. Terroryzowali i mordowali niewinne polskie kobiety, starców i dzieci. Przy wsparciu Wojska Polskiego opór stawiała im polska młodzież, lwowskie Orlęta. Lata 1935-1936. Druga Rzeczpospolita Polska. Przed sądem okręgowym w Warszawie staje Stepan Bandera. Mizernego wzrostu, wśród dumnych 11 Ukraińców współoskarżonych o zamordowanie polskiego ministra spraw wewnętrznych Bronisława Piaseckiego. Bandera wyznaje: ja budu odpowiadati tylko w mowie ukraińskiej. Ukraińska mniejszość pęka z dumy. Kilka miesięcy później w Lwowie rozpoczyna się drugi proces. Bandera nie okazuje skruchy. Za zlecenie ponad 30 morderstw i zamachów terrorystycznych zostaje skazany na podwójną karę śmierci, później zamienioną na dożywocie. Po wybuchu wojny został wypuszczony na wolność. Obydwa procesy, a szczególnie proces lwowski, były początkiem ukraińskiej legendy Stepana Bandery. Tam się ona zrodziła. Rok 1933. Stepan Bandera obejmuje kierownictwo egzekutywy Krajowej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Jej celem jest destabilizacja państwa polskiego i wzniesienie samostijnej Ukrainy metodą po trupach do celu. Bandera doskonale odnajduje się w nowej roli. Ukraińska wojskowa organizacja prócz pomocy niemieckiej otrzymywała znaczne środki od byłego rządu litewskiego Woldemarasa. Między nimi UWO istniały silne związki. Czytamy w dokumencie Poselstwa Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze z marca 1930 roku. OUN działa jeszcze radykalniej. Szczególnie docenia to niemiecki wywiad. Frakcja Bandery wzorowała się na ideologii Dmytro Doncowa, ojca ukraińskiego szowinizmu.
skrzyżowania hajdamaczyzny z nazizmem i bolszewizmem. Ogłosił on w 1926 roku pracę pod tytułem Nacjonalizm. Praca ta przedstawiała syntezę dwóch najbardziej patologicznych trendów, które wystąpiły w XX wieku. Pierwszy z nich to bolszewizm, a drugi faszyzm. Doncow zaczerpnął z tych wątków, które ujawniła rewolucja bolszewicka, czyli z absolutnej pogardy do ludzi, do tego, jak łatwo ich unicestwić, a równocześnie, że można ich grabić, że można według wcześniej założonej tezy dzielić ich na panów i resztę, i te elity, które stanowiły kiedyś o potędze Rosji, po prostu unicestwić absolutnie. To zostało przeniesione, włączone. Praktyka faszyzmu została zapisana we wszystkich sformułowaniach zawartych w tej książce. Polski poeta Kornel Makuszyński na własne oczy widział, do czego prowadzi połączenie ukraińskiej dzikości z bolszewizmem. Zwycięski Rezun przypomniał sobie dobre czasy, więc nie dość mu było, że zamordował. Prawdziwą rozkosz sprawiło mu dopiero wyłupywanie oczów, wycinanie języków, rozpruwanie brzuchów kobiecych. Doncow odwoływał się do tego etosu nadludzi, czyli że mają prawo do tego, żeby innych prześladować, choćby z tego powodu, że są silni. Nie brakło tam też wątków stricte rasistowskich. Tą nację ukraińską stawiał on ponad wszystkie inne. Jeden z rozdziałów pracy Doncowa nosił tytuł Twórcza przemoc oraz mniejszość inicjatywna jako siły porządkujące. Czytamy w nim: bez przemocy i żelaznej bezwzględności niczego w historii nie stworzono. Przemoc, żelazna dyscyplina i wojna – oto metody, przy pomocy których wybrane narody idą drogą postępu. Bandera przejmuje myśl Doncowa. Na niej wyrastają OUN i UPA. Rok 1929. Powstaje dekalog ukraińskiego nacjonalisty. Będąc uproszczonym zapisem ideologii Doncowa, staje się głównym drogowskazem dla organizacji dowodzonych przez Banderę i Szuchewycza. Doncow bez żadnych oporów napisał wstęp do słynnego dekalogu Łękawskiego, którego 3 punkty do dzisiaj budzą grozę. Nie zawahasz się wykonać największego przestępstwa, jeśli tego wymagać będzie dobro sprawy. Nienawiścią i podstępem będziesz przyjmować wroga swojej nacji. Będziesz dążyć do poszerzenia siły, chwały, bogactwa i przestrzeni państwa ukraińskiego, nawet na drodze zniewolenia obceplemieńców. Lata 1922-1939. OUN i jej poprzedniczka, ukraińska organizacja wojskowa, tezy Doncowa wprowadzają w czyn. Uważały terroryzm i akty terrorystyczne za jądro swojej działalności. Musiały wykazać się tą działalnością, aby przekonywać przede wszystkim młodzież, bo do nich był kierowany ten główny przekaz. Nie miało być w Polsce spokoju. Wszystko musiało być robione, aby ten pokój w Polsce nie zapanował. Prowadzą działalność propagandową. Ukraińców zniechęcają do udziału w wyborach, a dzieciom i młodzieży wpajają postawy antypolskie. W Ceniowie w województwie tarnopolskim na elewacji szkoły powszechnej umieszczają apel wzywający do bojkotu lekcji w języku polskim. Rysopis. Wzrost 149 cm, twarz owalna, oczy ciemnobrązowe, usta mierne, nos średni szeroki, szatyn, krępej budowy ciała, na twarzy kilka pieprzyków, wzrok ponury, ubrany po miejsku. Bichun jako członek OUN karany był 6,5-letnim więzieniem za udział w napadzie na urząd pocztowy w Kałuszu i współudział w zabójstwie naczelnika gminy w Bratkowcach.
Bichun jest nadzwyczaj sprytny i potrafi się doskonale konspirować. To jeden z setek raportów komendanta Policji Urzędu Śledczego prowadzącego dochodzenia w sprawie likwidacji aktywu OUN. Policjanci, żołnierze, szczególnie żołnierze KOP-u, nauczyciele, wójtowie, sołtysi, leśnicy, członkowie strzelca, ale i listonosze, koloniści, a w końcu zwykli chłopi. Bardzo dużą grupę ofiar stanowili też Ukraińcy, lojalni wobec państwa polskiego. Wobec nich kierowano pogróżki, wysyłano im wyroki śmierci, niszczono mienie, podpalano, a nawet mordowano. Były takie przypadki. One miały zniechęcić zwykłych Ukraińców do jakiejkolwiek chęci współpracy z Polakami. Jednak zanim władza sanacyjna zabiera się za ściganie ukraińskich terrorystów, bandyci z UOW i OUN mordują setki Polaków. Najczęściej zabijają zwolenników tzw. ruchu prometejskiego. Z jednej strony skupionego na walce z Rosją sowiecką, a z drugiej lekceważącego zagrożenia ze strony Niemiec i Ukraińców. Rządzący po raz kolejny nie wyciągają lekcji z historii. Ukraińcy próbują zamordować naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego i prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego. Przygotowują także zamachy na ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego, ministra spraw wewnętrznych Felicjana Sławoja Składkowskiego, wojewodę wołyńskiego Henryka Józefskiego oraz komendanta policji Czesława Grabowskiego. Mordują kuratora szkolnego okręgu lwowskiego Stanisława Sobińskiego i posła Tadeusza Hołówko. Dokonują tego Dmytro Danyłyszyn i Wasyl Biłas, którym w Truskawcu Ukraińcy postawili pomnik. Nacjonaliści ukraińscy uważali, że im gorzej, tym lepiej. To znaczy, im będzie gorzej dla Ukraińców, tym będzie większa nienawiść do Polski, tym prędzej przyjdzie Ukraina. A ci, którzy współpracują z państwem polskim, ich trzeba zabijać. I Ukraińców, i Polaków. I posypały się dziesiątki, później, że tak powiem, setki trupów. Od najniższych nauczycieli i zwykłych chłopów, aż po ministrów, na przykład minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki, który był wielkim zwolennikiem porozumienia, ale właśnie takich zabijano. Przed warszawskim klubem towarzyskim przy ulicy Foksal 3 w Warszawie ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego oczekuje członek OUN, Chrychorij Maciejko. O godzinie 15:30 minister przyjeżdża służbową limuzyną. Gdy wychodzi, rusza za nim Ukrainiec, próbując zdetonować przygotowaną bombę. Zawodzi zapalnik. Maciejko wyciąga rewolwer i trzykrotnie strzela do Pierackiego, trafiając go w tył głowy. Dopiero mord na Pierackim rządzącym dał do zrozumienia, że dalsze lekceważenie ukraińskiego szowinizmu jest drogą prowadzącą do kolejnych nieszczęść. Już przed wojną informacje o zamachach, o różnych aktach terroru były w tych dokumentach, do których sięgałam, opatrzone takim cezusem ściśle tajne. Po prostu Polacy mieli nie wiedzieć. Mieli żyć w przekonaniu, że żyją sobie, prawda, z sąsiadami, którzy aż tak źle im nie życzą. Polacy mają żyć w nieświadomości. Mają nie wiedzieć o ukraińskim szowinizmie i nie wiedząc tego, Ukraińców darzą sympatią. Wszyscy się zgadzali, chodzili jedni do drugiego, na Wigilię nosili tą, jak nazywali, wieczerzę. Ukraińcy współżyli z Polakami, a Polacy z Ukraińcami. Nie było to różnicy, ten Polak, ten Ukrainiec, ten Żyd, ten jeszcze tam jakiś inny. Była przyjaźń, a przyjaźni nie ma. Jak coś trzeba było jeden do drugiego gospodarstwa, coś pożyczyć, coś tego, to jedno drugiemu pomagał.
przychodzili do nas na przykład na żniwa zarobić. Oni do nas bardzo lubili przychodzić, bo mama zawsze szykowała bardzo dobry obiad. Zawsze ojciec dawał wszystko takim biednym, to pozwalał krowy paść na swoim. Dzieci nawet się bawili z ukraińskimi dziećmi, Polacy. No to tak było jak jedna rodzina. Żyli jak bracia, żenili się i się mieszali. Gdzieś tak było, jedno spodobało się i się mieszali. Bardzo dobre Ukraińcy sąsiedzi. Moje ciotki, miałem ich 3, tata, siostry. Wszystkie 3 wyszły za Ukraińców. Jak się urodził chłopak, to musiał być w cerkwi chrzczony, a dziewczyna to w kościele. I tak się godzili, tak było dobrze. Święta Boże Narodzenie to oni tak chodzili, śpiewali, tak szczedrowali pod oknami. Bardzo ładnie śpiewali. Te melodie to takie były piękne. Ja chodziłam na święta i nawet kolędy do tej pory pamiętam. Bo we Wifleemie нині nowina, Preczista Diewa porodziła syna. Na przykład było święto ukraińskie, to Polacy na dworze nie pracowali fizycznie ani nic. Tak samo Ukraińcy też szanowali. Cerkiew przychodziła do naszego kościoła na mszę. Natomiast Polacy byliśmy w cerkwi. Także tu była taka naprawdę braterska współpraca. W czerwcu 2022 roku ambasador Ukrainy w Niemczech, Andrzej Melnyk, udziela wywiadu niemieckiemu dziennikarzowi Thilo Jungowi. Jednym z wątków rozmowy są przedwojenne relacje polsko-ukraińskie. Z ust ukraińskiego dyplomaty padają szokujące słowa. Między Polakami i Ukraińcami było tak, że Ukraińcy byli największą grupą mniejszościową w polskim państwie. Największą. Po I wojnie światowej Ukraińcy stanowili 1/4 ludności Polski i Ukraińcy byli uciskani w sposób, którego niemal nie można sobie wyobrazić. I to był powód, że Ukraińcy byli przeciwko Polakom, a więc Polacy byli dla nas takimi samymi wrogami jak nazistowskie Niemcy i Sowieci. Jasne, ale to nie usprawiedliwia zamordowania cywilów. Nie było żadnego mordowania. Nie było. Co pan? Co ty? Nein. Also er war nicht beteiligt. Czy Melnyk mówi prawdę? – 26 września 1922 roku polski Sejm przyjmuje ustawę o zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego. Ustawa gwarantuje ukraińskiej mniejszości szereg przywilejów, którymi nie mogła pochwalić się żadna inna mniejszość w Europie. Sprzyja temu wołyński wojewoda Henryk Józefski. Analizując te jego dokonania, musimy stwierdzić, że bardzo słusznie nazywa się go grabarzem Wołynia. Tak jak dzisiaj jest niszczenie państwa narodowego, Wołyń przestał być polski. Robiono wszystko. Przede wszystkim niszczono polską własność. Przeprowadzono tam różnego rodzaju parcelacje inne, zawsze z krzywdą dla żywiołu polskiego. W starostwach na Wołyniu urzędnicy zwracają się do petentów wyłącznie po ukraińsku, a osoby, które deklarują się jako tutejsi, są zapisywane jako Ukraińcy, co teoretycznie zawyża liczbę Ukraińców w urzędowych danych statystycznych. Jednak przywileje dla Ukraińców nie obejmują tylko województwa wołyńskiego. W województwach tarnopolskim, lwowskim i stanisławowskim Ukraińcy otrzymują prawo do ustanowienia własnego samorządu i stworzeniu własnego uniwersytetu finansowanego ze Skarbu Państwa.
język ukraiński zostaje dopuszczony do szkół, sądów i urzędów. Ukraińcy mogą zakładać swoje partie polityczne i mają swoich przedstawicieli w polskim parlamencie. Do 4. klasy uczyłyśmy się ukraińskiego. Uczyła nauczycielka, która była Ukrainką i na tych lekcjach nie wolno było mówić po polsku, tylko po ukraińsku. Pieniądze, które były kierowane dla organizacji, zapomogi, prawda, różnych dla społeczeństwa, były kierowane głównie do Ukraińców. Tutaj mam nawet taki przykład jednej z organizacji, gdzie z 4000 złotych na zapomogi dla organizacji społecznych 3700 poszło na wrogie polskości organizacje ukraińskie, a 300 złotych na wszystkie polskie. Sierpień 1939 roku. Lwów. Życie toczy się normalnie. Kwitnie kultura i handel, a batiary nie znikają z ulic. Nikt się nie spodziewa, że za kilka chwil wybuchnie największy konflikt w dziejach ludzkości. Wrzesień 1939 roku. Nadleciały samoloty, bombowce, tak ciężko leciały i widziałam przerażenie na oczach ojca i wujka i mówili wojna, wojna. W szkole był alarm, kazali nam gdzieś biec na pole i gdzieś się chować. W ramach paktu Ribbentrop-Mołotow niemiecka III Rzesza i Związek Sowiecki atakują Polskę. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. 1 września miałam iść do 1. klasy. Miałam wszystko, i buciki, i tornister. Pojawili się żołnierze na koniach i powiedzieli: biegnijcie do domu i powiedzcie, że wojna wybuchła. Niemcy i Sowieci chcą wstrząsnąć całym światem. Są bezwzględni. Bombardują polskie miasta. Warszawa szybko kapituluje. 4. rozbiór Polski staje się faktem. Na ziemiach Rzeczpospolitej zajętych przez Związek Sowiecki terror jest skierowany przeciwko Polakom. Dla Ukraińców to jest szansa. My duszu тіло положим за нашу свободу і покажем, що ми козацького роду. Są gotowi zawiązać sojusz z diabłem, a nawet stać się jego podnóżkiem. Nieważne, kto nim jest. Istotne, by pozbyć się Polaków i wznieść Ukrainę, czystą jak szklanka wody. Nikomu przed wojną do głowy nie przychodziło, że trzeba będzie się od swoich sąsiadów ukrywać, nie? Ukraińcy i Żydzi wstępują do sowieckiej milicji i zajmują stanowiska w lokalnej administracji. Sołtysa dali Ukraińca już zaraz i w szkołach był nakaz, nie wolno było uczyć języka polskiego, tylko już był ukraiński. Ukraińcy bardzo się cieszyli, jak Rusy weszli, a Polacy chodzili jak błędne owce, nie wiedzieli, co robić. Tak, witali ich, bramę robili z kwiatami, poczuli bratnią duszę. Żydzi się bardzo cieszyli. Ole się cieszyli, wychodzili, stoły wystawiali, jedzenie dawali. Taka Żydówka wyszła z boku i mówi: nie ma Polski, nie ma. Tak się cieszyła.
i pluła na tych ludzi. Nie ma Polski, nie ma, a nie wiedziała jeszcze, co ją czeka. Za ruskich Żydom i Ukraińcom było bardzo dobrze. Polaków wywozili na Sybir, tylko Polaków. Inteligencja szła na pierwszy ogień. Na przełomie lat 1939-1940 Sowieci w kolaboracji z Ukraińcami rozpoczynają wywózki Polaków na Syberię. Sowieci chcą się zemścić, Ukraińcy rozbroić Wołyń. Bardzo rano, ale ja pamiętam, stukali do okna i rodzice otworzyli i oni mówią, żeby się zbierać z rzeczami. Zbieraj się z wieszczami. No i podjechały takie sanie, to byli Ukraińcy. I wtedy trzeba było się pakować, bo oni 10 lutego wszystkich osadników wojskowych, policjantów i innych wywozili, ponieważ walczyli z bolszewikami w pierwszej wojnie o wolność Polski, no to była zemsta. I zawieźli nas na stację i jechaliśmy. I wtedy zostawiliśmy na zawsze Polskę. Donosili na Polaków, żeby odzyskać ich majątki, a Polaków wywieźć na Sybir. Ich gospodarstwa były też bardzo duże, bogate, tylko oni byli bardzo leniwi i zazdrościli ciągle Polaków. To już od przedwojny ta zawiść i zazdrość u nich kiełkowała. 22 czerwca 1941 roku. Wojna trwa w najlepsze. Hitler ma przewagę i prze na wschód, uderzając w Związek Sowiecki. Całe terytorium przedwojennej Rzeczpospolitej znajduje się pod okupacją niemiecką. Na wniosek niemiecki Jewchen Wresiona, taki jeden z wyższych działaczy OUN, stworzył listę wrogów Niemiec we Lwowie. Ta lista obejmowała kadrę naukową, którą dziwnym sposobem jakoś tam Rosjanie nie wymordowali. Był tam na przykład matematyk profesor Bartel, były premier Rzeczypospolitej. Wielu profesorów Politechniki, medycyny i uniwersytetu, wielu docentów, doktorów. Często niektórzy z nich byli pochodzenia niemieckiego. I kiedy w 1941 roku zaczęła się wojna niemiecko-sowiecka, do Lwowa wkroczyły oddziały ukraińskich kolaborantów. Między innymi oddział Nachtigal. Ci ptasznicy zorganizowali wielki pogrom Żydów, nazwany Dniami Petlury, gdzie zamordowano ponad 3000 ludzi. W miejscu zbrodni kilkudziesięciu polskich profesorów i pracowników naukowych lwowskich uczelni na wzgórzach Wuleckich we Lwowie znajduje się pomnik upamiętniający pomordowanych Polaków. W 2009 roku pomnik został sprofanowany przez Ukraińców. Czerwoną farbą na tablicy napisali „Śmierć Lachom”. Lwów, 30 czerwca 1941 roku. Niemcy wkraczają do centrum miasta. Wśród Ukraińców panuje entuzjazm. W geście zwycięstwa podnoszą wysoko ręce, z twarzy nie znikają uśmiechy, a oklaskom nie ma końca. Niech żyje Adolf Hitler i jego armia, piszą na bramach powitalnych. Na innym transparencie w językach niemieckim i ukraińskim umieszczają napis „Wyzwoliciele Europy od bolszewizmu”. Hitlerowców witają jak wyzwolicieli i przyjaciół.
Gminy, szkoły i inne instytucje publiczne są przekazywane w ręce Ukraińców, którzy wierzą, że niemiecka okupacja jest szansą na pozbycie się Polaków, Moskali i Żydów, a w konsekwencji wzniesienie ukraińskiej III Rzeszy. Największy entuzjazm to był, jak weszli Niemcy, bo Niemcy im naprawdę obiecali, no i tam te komórki były ukraińskie, oczywiście sołtysi ukraińscy, te urzędy obsadzane przez Polaków, od razu wszystkich odsunęli. Tak jak mówiłam, była szkoła wtedy już ukraińska. Przyszli Niemcy, no i teraz już u nas zaczynają Ukraińcy rządzić i sobie życzą, żeby w wszystkich szkołach się uczono po ukraińsku. Im skrzydełka urosły, bo Niemcy ich popierali. Taka nienawiść do Polaków była. Zniszczyć polski naród, zniszczyć polskie kultury. Taka prawda. Zniszczyć polską mowę. Co polskie to było złe. Ale nie przez wszystkich Ukraińców. Nie przez wszystkich. Poza Wehrmachtem Ukraińcy witają dowodzony przez Romana Szuchewycza ukraiński batalion Nachtigal. Na powitanie przybywa sam metropolita lwowski, grecko-katolicki arcybiskup Andrzej Szeptycki. Kościół grecko-katolicki staje po stronie Niemców i OUN, morderców Polaków. Kościół grecko-katolicki miał pełnić funkcję tego przewodnika, lidera ruchu narodowego. I powstaje środowisko grecko-katolickie mocno upolitycznione, powstałe generalnie na bazie antypolonizmu. Jeden z grecko-katolickich działaczy w tym czasie pisze, że uważało się za dobrego patriotę nie ten, kto był wierny jakimś ruskim zasadom, natomiast ten, kto nienawidził Polaków. Niestety w znacznej mierze ta struktura terrorystyczna, neopogańska jest wspierana przez Kościół grecko-katolicki, ba nawet wielu z księży przystępują do tej organizacji, czyli schodzi do takiej, prawda, schizofrenii. Z jednej strony uznaje się z racji na bycie księdzem dekalog, prawda, który Boży, i tutaj, prawda, zaprzeczenie tego dekalogu. Nihilizm etyczny, no i nienawiść. To jest okres, w którym generalnie Kościół grecko-katolicki jest nieczuły na te straszne procesy odbywające się w społeczeństwie ukraińskim. Głosem wołującego na pustyni był głos Grzegorza Homyszyna, który mówił o strasznej herezji, najgorszej herezji, która dotknęła jego naród, czyli herezja nacjonalizmu. 30 czerwca 1941 roku tłumy zniecierpliwionych Ukraińców czekają pod balkonem Pałacu Lubomirskich przy lwowskim rynku. Tuż przed zachodem słońca OUN-B ogłasza utworzenie samostijnej Ukrainy. Nowo powstałe państwo ukraińskie będzie ściśle współpracować z narodowo-socjalistycznymi Wielkimi Niemcami, które pod przywództwem swojego wodza Adolfa Hitlera tworzą nowy ład w Europie i na świecie oraz pomagają narodowi ukraińskiemu wyzwolić się spod okupacji moskiewskiej. Przy ogłaszaniu aktu, który odczytano przez radio, obecny jest ksiądz Iwan Hrynioch, grecko-katolicki duszpasterz batalionu Nachtigal. Proklamacji błogosławi arcybiskup Szeptycki i biskup Józef Slipyj. 30 czerwca ogłasza się, prawda, w sposób kabaretowy, w sposób, prawda, taki zupełnie niepoważny ten rząd. No i niestety sędziwy metropolita błogosławi tej Ukrainie rzekomo, która ma powstać, firmował ten projekt, który wychodził z banderowskiej frakcji OUN-u. Akty odczytywano nie tylko we Lwowie, w Równem, Podhajcach, Buczaczu, Samborze, Złoczowie, a także w Przemyślanach w województwie lwowskim, skąd pochodzi Zbigniew, świadek ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, który prosi o nieujawnianie nazwiska. I szedł Ukrainiec z miasta. Jego syn, tego Romanowa, on był w bandzie. I sąsiadem obok mieszkał, to był ten cały szef bandy.
I mówi do tata ten Ukrainiec, bo nie witasz Ukrainy, nie? Ja mam w ciebie w dupie twojej Ukrainy. Brzydko. No, to to powiedzieć, ale nie poszedł. By koncepcja samoistnej Ukrainy nie upadła, Ukraińcy za wszelką cenę próbują przypodobać się Niemcom. I tak Niemcy przystępują do eksterminacji Polaków. Ukraińcy zaś zabierają się za Żydów. Niemcy zaczęli zbierać górną część żaren, żeby Polacy nie mielili. No jak było zmielone, babcia szybko robiła chleb. To był cud. Jak się widziało, jak ludzie z głodu umierali, to coś strasznego. Lachów, Żydów i komunistów niszcz bez litości. Nie miej zmiłowania dla wrogów ukraińskiej rewolucji narodowej. Głoszą ulotki OUN rozdawane mieszkańcom Lwowa. Nie wolno było Żydom chodzić chodnikiem. Musieli nosić opaski i iść jezdnią. Powstaje utworzona przez OUN ukraińska milicja, ściśle współpracująca z Niemcami. Polowanie na Żydów rozpoczęte. Ukraińcy wyłapują Żydów na ulicach i wywlekają z mieszkań, a następnie bitych i poniewieranych pędzą do więzień, gdzie część zostaje rozstrzelana, a część zatłuczona na śmierć. W mordowaniu Żydów biorą udział żołnierze ukraińskiego batalionu Nachtigal Romana Szuchewycza. Pierwszy października 1941 roku. Do Stanisławowa przybywa gubernator generalnego gubernatorstwa Hans Frank. Ukraińcy poubierani w ludowe stroje witają nazistowskiego przywódcę. Niemcy, zapewniając im odrobinę swobody, mają ich w garści. Mimo usilnych starań, Niemcy odmawiają uznania powołania samostijnej Ukrainy. Bandera i Steczko zostają osadzeni w łagodnym oddziale dla więźniów specjalnych, tak zwanym Zellenbau w obozie Sachsenhausen. Włos ma im z głowy nie spaść. Niemcom będą jeszcze potrzebni. W tym czasie przywództwo w OUN obejmuje Mykoła Łebeć. Wiosna 1942 roku. Działacze OUN przechodzą do konspiracji i organizują ukraińską powstańczą armię. Jej trzonem są ukraińscy kolaboranci wcześniej służący w niemieckim wojsku i policji. UPA staje się jedną z najbardziej zbrodniczych formacji militarnych w dziejach ludzkości. Członkowie OUN-M, czyli frakcji pod przywództwem Andrija Melnyka, nadal trwają przy Niemcach i wspierają tworzenie ukraińskiej 14. Dywizji Waffen-SS Galicjen, do której wiosną 1943 roku zgłasza się aż 80 000 ukraińskich ochotników.
ukraińska kolaboracja z Niemcami była wręcz systemowa. W 1942 roku Ukraińcy byli strażnikami w niemieckich obozach zagłady. Uczestniczyli także w likwidacji żydowskich gett. Niemcy likwidują getto w jakimś tam mieścinie. To była mieścina żydowska, jakichś tam Lubartów, gdzie mieszkało 5000 ludzi, w tym Żydów było 4000. Niemcy otaczają getto, wyprowadzają Żydów, idą pod las, kopią wielkie doły. Siada kilku Niemców do stołu, wyciągają z koszyka flaszeczki wódki, kiełbasę i chleb, stawiają 2 karabiny maszynowe, przy których kładą się wachmani ukraińscy i zaczynają robotę. Dla zwykłego człowieka zabicie to jest mordęga, to jest sumienie. Ale jak zabijesz jednego, później drugiego, a potem 10 i 20, Niemcy dadzą ci szklane wódeczki i kiełbaskę. Na drugi dzień jakoś to przetrawisz i już ci idzie łatwiej, a na 5. dzień to już w ogóle nie masz żadnych problemów, tyle co byś zapalił papierosa. I w ten sposób odbywała się likwidacja gett żydowskich na Kresach. To była kadra wyszkolona, przeszkolona wojskowo, która już zamordowała setki tysięcy ludzi. Oni nie mieli już sumienia. Oni już byli narzędziami do zabijania. I właśnie oni zaczęli robić to, co nazywamy my, Polacy, genocidum atrox, czyli ludobójstwo straszne, okrutne i dzikie, niespotykane w zasadzie nigdy, nigdzie. Kto nie był Ukraińcem, tego miało nie być. Polacy mieli zostać wysiedleni lub wymordowani, ich domy przejęte przez Ukraińców lub spalone, mienie rozkradzione. Pamiętam, byłem już takim chłopakiem, pewnie miałem 7 lat. I taki Sowa jechał, on się pisał Sowa, był z Przesady, Ukrainiec. I śpiewał: a ty lachów derty, spilewajся śmierty, czy we dnie, czy w nocy wyryżu cię oczy. I tak ruszyła machina eksterminacji Polaków.